Miliony Polaków miały oczekiwanie wobec dzisiaj rządzących, ale i wobec prezydenta Rzeczypospolitej. Czy prezydent ich przyjął? Czy rozmawiał? Czy szukał z nimi dialogu? Nie. Zawsze tylko podpisywał te ustawy, które przyniesiono mu z Sejmu. To jest rola prezydenta? Prezydent notariusz rządu? Szanowni Państwo, ja takiej prezydenturze mówię nie. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj króciutko, bo czasu mało, a też nie chcę Was zaniedbywać. I miałem zrobić materiał, dalszą część jakby o tych wyborach, o przerzucaniu głosów, ale może jak się uda, zrobię o tym jutro. Dzisiaj niestety poruszę temat odchodzącego Andrzeja. Znowu na koniec nie potrafił zachować twarzy i znowu się zbłaźnił, zachował się jak taki typowy kołtun. Duda, pewnie jak wiecie, ma się za jakiegoś wielkiego męża stanu, za polityka formatu światowego, a tak naprawdę przez większość polskiego społeczeństwa i polityków międzynarodowych jest traktowany jak wioskowy głupek i nie bez powodu. Duda zapisze się na kartach historii nie jako właśnie mąż stanu, tylko jako największy taki destruktor demokratycznego porządku prawnego w Polsce. Ikoniczny hipokryta, człowiek całe życie na kolanach i po prostu marny aktor. Jak pewnie słyszeliście, Duda w swój debilny sposób zakpił z profesora Strzembosza. I powiedzcie mi proszę, moi drodzy, bo naprawdę nie mogę tego ogarnąć, jakie potworne trzeba mieć kompleksy, żeby budować swoje marne ego przedrzeźnianiem innego człowieka. Jakim głupkiem by czynić to wobec człowieka, który wiedzą prawniczą wielokrotnie przerasta tego żałosnego człowieczka Dudę. Jakim prostakiem by czynić to wobec kogoś, kto ma 94 lata? To jest dla mnie po prostu niepojęte. Tak naprawdę Duda nie jest nawet godzien, by nawet umyć nogi profesorowi Strzemboszowi, a co dopiero na jego temat się wypowiadać. Duda jest nikim, jest taki tyci w porównaniu do profesora Strzembosza. Zresztą powiedzcie mi, jak to świadczy o Dudzie, o innych ludziach. Tak naprawdę chyba nikt nie ma prawa drwić z 95-letniego sędziwego człowieka, profesora, człowieka Solidarności, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, największego autorytetu. Po prostu ta obrzydliwość, ta małostkowość Dudy już chyba przekroczyła wszystkie Rubikony. Zresztą posłuchajcie fragmentu tej żałosnej wypowiedzi Dudy. Powiem wam, że mówią inaczej. Mówią, że urząd prezydenta, prezydent zasługuje na szacunek. Ale jak? Powiedzcie mi, jak mam szanować człowieka, który nie potrafi uszanować dorobku i wieku człowieka, mówię tutaj o profesorze Strzemboszu. Duda kpi z 95-letniego profesora, Duda mu nawet do kostek nie dosięga. A sam, nie wiem, oczekuje, żeby do niego mieć szacunek. Nie, do Dudy na szacunek to trzeba sobie zapracować, nie można go wymagać.
Profesor Strzembosz sobie na szacunek zapracował. Duda na pogardę i epitety. Ale dobra, posłuchajcie tej żałosnej, wręcz żałosnej, bo tego chyba inaczej nazwać nie można, tej żałosnej wypowiedzi tego śmiesznego człowieczka Dudy. Wymiar sprawiedliwości i środowisko sędziowskie oczyści się samo. Powiem wam tak, tutaj chyba nie ma co komentować, bo to się chyba samo komentuje, ale żeby nie było za krótko, żebyście nie mieli za dobrze, jeszcze was chwileczkę pomęczę z Dudą. Tak jak w tytule nazwałem kołtun w pałacu, bo to jest taki typowy kołtun, który zajął pałac prezydencki. Nie wiem, czy wiecie, oczywiście jest bardzo bogobojny, większość swojej kadencji spędził na kolanach. Duda się modlił, wyobraźcie sobie, przynajmniej raz się modlił, a to znaczy, że tak samo powiadał. Jak naprawdę było, nikt nie wie, ale tutaj wam opowiem pewną krótką historyjkę. Ostatnio Andrzej modlił się na przykład we wtorek, w zeszły wtorek, w Pałacu Prezydenckim. Modlił się z Alfonsem Nawrockim. Powiedziałem, że nie wypowiem słowa, prezydentem elektem. I co powiedział? Myślimy, że z prezydentem elektem na zakończenie jego wizyty tutaj w pałacu, że poszli we dwóch do kaplicy pałacowej, tutaj prezydenckiej, klęknęliśmy, razem i modliliśmy się. Kuźwa, dwa anioły, modlą się dwa wzory katolickie. Każdy z nas modlił się w ciszy. Ja nie wiem, jakie były słowa modlitwy Karola Nawrockiego, ale mogę powiedzieć, jakie były moje. To była modlitwa do Ducha Świętego o oświecenie dla Niego, ile razy znajdzie się przed koniecznością podjęcia trudnych decyzji. Po prostu. I to jest cytat z wywiadu dla Radia Wnet. Za oficjalną oczywiście potwierdzoną stroną Kancelarii Prezydenta. Ja tam podejrzewam, że Alfons, jak będzie miał trudne sytuacje, to sobie coś walnie na dziąsło i tam modlitwa mu nie będzie potrzebna. Ale z drugiej strony powiem wam tak, jest naprawdę wielka szkoda, że 10 lat temu odchodzący prezydent Bronisław Komorowski nie pomodlił się za Dudę. A może, nie wiem, modlił się niezbyt żarliwie, może modły nie zostały wysłuchane, tego też nie wiemy. W każdym razie, gdyby się pomodlił, albo gdyby, nie wiem, te modlitwy zadziałały, to może Duda nie zrobiłby tylu głupstw, nie podjąłby, nie wiem, nielegalnych decyzji, a nasza konstytucja nie doznałaby z jego strony tylu upokorzeń, jak i nasz cały kraj. Większość z tych najbardziej rujnujących naszą praworządność i naszą zagraniczną reputację decyzji wyliczył właśnie sparodiowany przez Dudę profesor Strzembosz. Moi drodzy, profesor Strzembosz to wybitny prawnik, autorytet moralny dla wielu. Został poddany weryfikacji w 1981 roku, a potem wydalony z zawodu sędziego przez Radę Państwa PRL, w przeciwieństwie do towarzysza Piotrowicza, gdzie Duda go po nocach w tajemnicy obsadził w Trybunale Konstytucyjnym. Po 1989 roku był wiceministrem sprawiedliwości w gabinecie premiera Tadeusza Morawieckiego, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Jest kawalerem Orderu Orła Białego. Ale pamiętajcie, że u pisowców jest tak, że
Jeśli ktoś nie jest po ich myśli, jest komuchem, jest złym, a bohaterami są Piotrowicz i inne wynalazki komunistyczne, których Duda sam się zresztą przyjaźni. Zresztą, moi drodzy, tutaj macie wpis Dudy. On zawsze straszy komunistami i sędziami komunistycznymi, ale powiem wam, że to jest tak dość odważnie ze strony Dudy, jak na przyjaciela Ubeka Kujdy czy komunisty Piotrowicza. No i się odzywa, no. Powiem wam, że tam w PiS-ie musi być grubo przy liczeniu głosów. O tym będę mówił innym razem. No, gdyby komuna teraz rządziła, to też używaliby na przykład nielegalnej aplikacji podczas wyborów. No ale wróćmy do tego śmiesznego człowieczka, który na szczęście odchodzi. Być może te gorliwe modlitwy coś w końcu zmienią u Dudy. No zobaczymy, jak zadziałają modlitwy na Nawrockiego, ale no modlić się trzeba, moi drodzy. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Moi drodzy, tak czy inaczej, prawnicy, historycy, socjologowie, psychologowie, polityki będą opisywać tą Dudową prezydenturę przez pryzmat tej listy. Jak prawnik z doktoratem mógł dopuścić się takiego łamania ustawy zasadniczej. Jak bardzo ta lista profesora Strzembosza zabolała Dudę, no boli go do dzisiaj. Pewnie o niej słyszeliście. Można było usłyszeć i zobaczyć podczas wywiadu w Radiu Wnet, co wam tu kawałeczek, fragment puściłem. Duda przedrzeźniał jak głupi szczeniak profesora Strzembosza. Duda opowiadał o tym, o obecnej władzy, nieprawdopodobne brednie, na przykład Adamie Bodnarze, o ministrze sprawiedliwości, prokuraturze generalnym, że jest wykonawcą tych poleceń pana premiera, pokornym i grzecznym. I co zdumiewające, jako profesor prawa nie waha się uczestniczyć w działaniach, które de facto oznaczają łamanie prawa. No, ale ponieważ jest na to zielone światło z Brukseli i ze strony elit lewicowo-liberalnych, europejskich, które dzisiaj rządzą w instytucjach europejskich, włącznie z Trybunałem Sprawiedliwości, to minister Bodnar sobie na to pozwala. Tak mówił Duda. Cytując profesora Strzembosza, prezydent, cytując profesora Strzembosza, go przedrzeźniał. No powiedziałem, zachował się jak zwykły tępy szczeniak, a nie jak głowa państwa. I nie wiem, czy nikt Dudy nie nauczył, że publiczne przetrzeźnianie 95-letniego profesora, zasłużonego prawnika, kawalera Orderu Orła Białego, no jest, delikatnie rzecz ujmując, no nie na miejscu. Nie jest zacne ani, nie wiem, chwalebne. Jest po prostu małostkowe, kołduńskie, nikczemne, chamskie, prostackie, ale to akurat do Dudy pasuje. Ten prezydencki blamaż, hańba i kompromitacja, Duda tak właśnie pokazał światu, jak wygląda jego zemsta. Po prostu dennie, żałośnie.
Bo Pałac Prezydencki to nie jest scena jakaś kabaretowa, a prezydent to nie komik, chociaż tutaj akurat w przypadku Dudy, no może nie komik, ale błazen. I nie wiem, jak można było się tego nie nauczyć przez 10 lat, no ale jak wszyscy wiemy, Duda cały czas się uczy, choć przez te 10 lat tak naprawdę wielkie gówno się nauczył. Ale może wrzucę tu wypowiedź profesora Strzembosza. Niech Duda może posłucha i zobaczy, jak odpowiada, jak udziela wywiadów człowiek z klasą, a nie taki prostak. Może się czegoś nauczy na sam koniec. Jesteśmy tam, gdzie nas postawił pan prezydent. Przecież wszystkie ustawy, projekty ustaw i ustawy już uchwalone nie mają szansy w tej chwili, jeżeli dotyczą praworządności, uzyskać podpis prezydenta. W tej sytuacji my się przecież nie możemy ośmieszać i co? Bez podpisu prezydenta drukować ustawy w Dzienniku Ustaw. To jest niemożliwe. I wobec tego trzeba czekać, aż na katedrze prezydenta znajdzie się osobę, która będzie szanowała konstytucję. To jest ten poziom wykształcenia prawniczego. Człowiek, który ma doktorat z Uniwersytetu Jagiellońskiego, świetnej uczelni, opowiada takie rzeczy, że słuchać wstydno, by powiedział Zagłoba. Naprawdę, jak to można pleść takie głupstwo? Nie wytrzymał tych ostatnich swoich dni na tym stanowisku. Mógł zakończyć tą swoją parodię prezydentury z klasą, z godnością, ale nie. Musiał jeszcze na koniec z czymś wyskoczyć. Zresztą podejrzewam, że do końca jego marnej kadencji jeszcze czymś nas niestety zaskoczy. Całe szczęście, że odchodzi, choć powiem wam, nie wiem, czy nie będzie gorzej, jak będzie Alfons na tym stanowisku, ale to zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Podsumowując, powiem wam tak, no, jacy wyborcy, taki prezydent. I najlepszym przykładem tej miłości katolickiej, tej praworządności przedstawię wam w takim małym skrócie w sucharze dnia. Idealnie oddaje wyborców właśnie Dudy, Nawrockiego i całego tego planktonu pisowskiego. Na dzisiaj to tyle, moi drodzy. Mówiłem dzisiaj króciutko, no ale nie chciałem poruszać tematu liczeniu głosów, wyborów, bo myślę, że wczoraj na live'ie, za który wam bardzo dziękuję, rozmawialiśmy, wrzucałem filmik, także chwila oddechu od tych wyborów. Dzisiaj tak pół żartem, pół serio, ale myślę, że was też to zaciekawiło. Oczywiście proszę o komentarze, piszcie, lubię czytać wasze opinie. I cóż, widzimy się przy następnym materiale. Podejrzewam, że zrobię jeszcze jeden o tym liczeniu głosów, jak się to wszystko wyklaruje, chociaż powiem wam szczerze, że raczej się tu nic nie zmieni. Nasz rząd w tej kwestii głosów wywiesił białą flagę niestety. No ale no, co możemy zrobić? Możemy się buntować, ale tutaj rząd nie popisał się. Ale dzisiaj już o tym nie mówię. Jeszcze raz wielkie dzięki. Bardzo wam dziękuję za wczorajszego live'a. Oczywiście zapraszam w następną niedzielę. I cóż, widzimy się przy następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć. Żeby tego Tuczka zabić, panie. Miał wrócić Donald Tusk na przykład do rządzenia. Zabiłbym go. Dlaczego pan tak uważa? Niech pan powie. Błyskawo chuja.
Co pan tu dzisiaj jest? I ten bandyta Tusk powinien dawno na pal być nabity szmat. Tusk powinien iść po prostu na krzesło elektryczne. Ale za co? Ogólnie, tak pana zdaniem. W ogóle za cały kształt, że Polskę chce sprzedać, tylko Niemcy, Putin się jego liczy i to wszystko. To jest szkop pierdolny, to jest... Tusk powinien stanąć pod ścianą, go powinno się rozstrzelać. Trzaskowskiego tutaj się nie głos. Nigdy w życiu! Za Pieruna. Pieruna. To jest bydlak pierdol... Tak. Kawał chuja. LGBT. Powinni mieć równych praw osoby innej orientacji seksualnej. To jak? Pedał z pedałem? No ludzie kochane, czy byś tam nienormalni? Ale jak się kochają, to Jak się kochają? Jak? normalnie. Tak jak Nie, to mężczyzna nie ma z kobietą. tego. To nie ma tego. Łeb uciąć, kurwa, albo rozstrzelić. Nie. Niemiec, kurwa, by zrobił, kurwa, lepiej. Już dawno Majdanek powinny otworzyć. Kurwa, pierun do krematorium skladzić. Bydło. No co nagrywasz, ty idiotko zajebany?